Nie tak dawno na zebraniu naszym zborowym brat Ostrowski powiedział, że należałoby dziecięce historie też tłumaczyć. Not so long ago, at one of our business meetings, our brother Ostrowski mentioned that we should also translate the children's stories. I powiem wam, że chyba tak, dlatego że chciałbym, żeby wszyscy rozumieli to. And maybe he's right, because I would like everybody to understand. Ale przynajmniej wielu z was śpiewało teraz Everybody Ought to Know. But at least everybody could support us when we sung Everybody Ought to Know. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj podzielić się z wami pewnymi nowymi myślami, które dopiero niedawno przyszły do mojej głowy. I'd like to share with you this morning some new thoughts that came into my mind only recently. Wiecie, to takie drobne myśli. They're only small thoughts. Ale muszę wam powiedzieć, że to spowodowało, iż zatytułowałem to kazanie, czy krzyż się przeterminował. But that caused me to title the sermon, Is the cross overdue? Is it past its due date? Tak, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że czasami małe wydarzenia w naszym życiu potrafią zmienić całkowicie bieg historii. Remember that small events in our lives can sometimes change the entire course of history. Faktycznie w każdym przypadku każdej wojny, która miała miejsce na tej ziemi, And that's the case for every war that took place here on this earth. zauważyłem, że wojny zaczynały się od jakiegoś bzdurnego powodu. These wars always seem to begin with completely stupid reasons. A potem nagle zmieniało się to w potężny problem. And then they would quickly transform into a giant problem. Dam wam jeden przykład. I'll give you one example. Pewnego razu Stany Zjednoczone, a konkretnie Nowy Jork, odwiedziła pewna młoda dziewczyna z Anglii. One day a young girl from England visited New York. Po swojej wizycie, którą skróciła w Ameryce, After her visit, which she shortened in America, zdecydowała się napisać jeszcze list wcześniej do swojej rodziny. she, before that, decided to write a letter to her family. Napisała tak. And she wrote the following. Wracam wcześniej, dlatego że tu w Ameryce nic ciekawego się nie dzieje. And she wrote, I'm coming home early because nothing interesting is happening here in America. Wiecie, kiedy była wtedy w Ameryce? Do you know when she was in America? Kiedy szalała wojna domowa When the Civil War was happening, i kiedy powstawało jedno z największych państw w historii naszego globu. and when one of the most giant countries to ever come into existence in the history of our globe was beginning. Jako chrześcijanie bardzo często też nie jesteśmy zbyt świadomi wydarzeń, które dzieją się wokół nas. And as Christians, we're also often not too aware of the events that are happening around us. I to jest nasz problem. And this is our problem. Faktycznie miało to miejsce już w pierwszym wieku naszej ery. And this was already happening in the first century AD. Faktycznie apostoł Paweł wędrował po terenie dzisiejszej Turcji wraz ze swoimi towarzyszami. And Apostle Paul was wandering around the area of modern-day Turkey along with his followers. I kiedy tak wędrował z miejsca na miejsce, ułożył sobie plan, które miejsca chce odwiedzać. And as he was wandering from place to place, he arranged for himself a plan of the places he wanted to visit. I w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich opisana jest ta rzecz. And in Acts of the Apostles, chapter 16, we read about this. W 9 wierszu nagle dowiadujemy się, że pewne małe wydarzenie zmieniło wszystkie plany. And in verse 9, we find out that a small event suddenly changes all of his plans. Czytam 9 wiersz. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. And we read in verse 9, During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, Come over to Macedonia and help us. Fakt, że dzisiaj możemy czytać te słowa, The fact that we can read these words here today świadczy o tym, że było to bardzo ważne wydarzenie. indicates that this was a very important event. Faktycznie była to dla Pawła dramatyczna chwila. And this was a dramatic moment for Paul. Wiecie, apostoł Paweł był bardzo zorganizowanym człowiekiem. Apostle Paul was a very well-organized person. On dobrze sobie poukładał cały plan swojej podróży misyjnej. He had organized the plan of his missionary journey very well. I kiedy rusza w dalszą podróż, And when he's about to embark on his journey again, nagle dowiaduje się, nie pojedziesz tam. suddenly he finds out you're not going there. Faktycznie w czasie tej podróży aż dwukrotnie Bóg interweniował i zmieniał mu plany. And in fact, during this trip, God intervened on 2 occasions and changed his plans. Próbuję sobie wyobrazić, co czuł apostoł Paweł.
I'm trying to imagine what Apostle Paul must have felt. Oczywiście, że był całkowicie poddany Panu Bogu. Of course, he was completely submitted to God. Oczywiście, że zawsze słuchał i szedł tam, gdzie go Bóg prowadził. Of course, he always listened and went wherever God sent him. Planowali przecież kampanię w Bitynii, They had been planning a campaign in Bithynia, ale nic z tego nie wyszło także. but nothing came of that either. Zwróćcie uwagę, że w tym samym rozdziale poprzednie teksty, konkretnie 6 i 7, mówią na ten temat. And notice that specifically in the same chapter, verses 6 and 7 tell us about this. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Paul and his companions traveled through the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Co to za tajemnicze nie ze strony Boga? What is this mysterious no from God? Spróbujcie sobie wyobrazić uczucie tych młodych ludzi. Try to imagine the feelings of these young people. W końcu apostoł Paweł udaje się do Troady, tej homerowskiej Troi. Eventually, Paul goes to Troas, the Homerian Troy. I kiedy tam przychodzi, zaczyna znowu być posłuszny Duchowi Świętemu, który mówi idź dalej. And when he arrives there, once again he begins to submit himself to the will of the Holy Spirit, who tells him continue. Sądzę, że te wszystkie uczucia i te wszystkie wątpliwości u apostoła Pawła znikają momentalnie, kiedy pojawił mu się we śnie Macedończyk. And I think all of these doubts that Apostle Paul must have had in his mind completely disappeared as soon as the Macedonian appeared to him in his dream. Macedończyk pojawia się i mówi, potrzebujemy Twojej pomocy, przyjedź do nas, pomóż nam. The Macedonian appears and he says, we need your help, come and help us. Muszę wam powiedzieć, drodzy, że nigdy nie zrozumiemy, dlaczego i w jaki sposób potrzebował pomocy Macedończyk, jeśli nie zrozumiemy, gdzie żył i w jakiej kulturze. I don't think we'll ever understand why and what kind of help this Macedonian needed until we understand what kind of culture he lived in. Tak, gdzieś w żyłach Macedończyka płynęła krew przemieszana z kulturą Greków i Rzymian. In the veins of this Macedonian flowed blood that was infused with the culture mixed up of the Greeks and the Romans. To przecież Grecja słynęła z wielkich, wspaniałych poetów w tamtych dniach. It was Greece that was famed for the great poets of that time. To był Homer, to był Hezjod, to była Safona. It was people like Homer, Hesiod, Saphone. Ale moi drodzy, Grecy także dodali teraz samogłoski do fenickiego alfabetu. But the Greeks had also added vowels to the Phoenician alphabet. Zwróćcie uwagę, że Grecy zaczynają wnosić coraz więcej do życia ówczesnego świata. And notice that the Greeks are starting to introduce more and more into the world in those days. Oczywiście nie był to czas jedynie panowania Greków. This wasn't a time of only of the Greeks. Jest to czas wielkich pisarzy rzymskich także. This is also a time of the great Roman writers. Gdzieś na zachodzie powstają dzieła Marka Tulliusza Cycerona. In the east somewhere we have the works of Cicero appearing. Także Wergiliusz, Horacy, Tacyt czy Plutarch. Other people like Virgil, Horatio, Tacitus, Plutarch. Oni także tworzyli niesamowite podstawy pod kulturę rzymską i grecką. And these men also created an amazing foundation for the Roman and Greek culture. Grecy jednak specjalizowali się w czymś jeszcze więcej. The Greeks, however, specialized in something more than that. To jest czas, kiedy rozwijał się wspaniale teatr grecki. This was a time when the Greek theater was also developing. Tak więc mamy wielu wybitnych dramaturgów. So we have many well-known writers of plays. Yeah, playwrights. Aeschylus, Sofokles, Euripides, Arystofanes, to są wielkie nazwiska. Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes. Ale popatrzmy na pole historii. Pojawia się nagle Herodot, jeden z wielkich greckich historyków. But also look at the field of history. One of the great Greek writers appears, Herodotus. I chociaż jego nazywamy ojcem historii, and even though we call him today the father of history, Złoty wiek wydał pierwszego historyka naukowego.
This golden age also gave us the first scientific historian. To on napisał dzieła na temat wojen grecko-perskich, to był Tukidydes. He was the one that wrote about the wars between the Greeks and the Persians, and his name was Tukidydes. Thucydides. Niech będzie Tukidydes. Moi drodzy, i w takiej kulturze, w takiej sytuacji Macedończyk wołał o pomoc? And in this culture, this kind of culture, this Macedonian is calling for help. Mimo wszystkich sztuk teatralnych, poezji, nauczycieli i historyków. In spite of all the theater that they had, of all the learned men that they had around them. On tak jakby mówił po prostu, Pawle, myśmy próbowali już tego wszystkiego, ale to nie działa w naszym życiu. It's almost like he's saying, Paul, we've tried all of this stuff in our lives, but none of it's working. Ale Grecy i Rzymianie dali jeszcze coś więcej światu. But the Greeks and Romans gave the world something more. To nie tylko chodziło o daty. This wasn't only about dates. Doskonale rozwijała się demokracja w tamtym czasie. Democracy was also springing up in that time. Pojawia się wybitny orator starożytności Demosthenes. We have the wonderful orator from that time, Demosthenes. Oczywiście na terenie Rzymu działa wtedy fantastycznie Cyceron. At this time also in Rome we find Cicero is at work. Grecy przywodzili także na polu filozofii. The Greeks also led in the field of philosophy. Faktycznie twórca słów filozofia i filozof, czyli Pitagoras, był wielkim matematykiem. The creator of the words philosophy and philosopher was the great mathematician Pythagoras. W naukach medycznych pojawia się Hipokrates, który faktycznie rozpoczął wreszcie prawdziwą medycynę oddaloną od magii. In the field of medicine, we see Hippocrates appear, and he really starts off the first kind of true type of medicine that is not related to magic. Wyobraźcie sobie, że mimo tej sytuacji człowiek w Macedonii dalej woła o pomoc. But imagine this, that in spite of this whole situation, this Macedonian is still calling for help. To tak jakby powiedział, Pawle, co nam z tej filozofii, co nam z tej matematyki, jeśli brakuje nam wciąż czegoś, co ma wartość. It's almost like he's saying, Paul, what of all this philosophy and all this mathematics when we're still missing the thing that we really need? W świecie ekonomii świat się rozwijał także całkiem nieźle. In the field of economics, the world was also developing. Rozwijała się bardzo dobroczynność. Tabita. We see people developing a desire to help others with welfare. Także i cywilne sprawy zostały już uregulowane. Civil matters were also figured out at that point. Ludzie znacznie łatwiej dostawali rozwody. It was much easier at this point for people to get a divorce. Rozwijały się banki, które udzielały pożyczek. Banks which could now give you a loan were developing. Budowano jedną za drugą biblioteki. Many libraries were built one after another. Był to ogromny rozwój architektury. Architecture was developing. Oczywiście Rzym przodował w rozwoju sztuki. Rome was also at the forefront of the development of art. Rzymianie zajęli się także budową dróg, które, jak to przysłowie już mówi, wszystkie prowadziły do Rzymu. The Romans were also building a road network, as we know the saying, all roads lead to Rome. Rozwijały się, drogie panie, drogie siostry, także bardzo mocno kosmetyki. The sisters, the cosmetics industry was also developing at Niemal pace. tak samo jak w XXI wieku. Almost like in the 21st century. Kobiety w Rzymie używały swoich pensetek i nożyczek. The women in Rome were using the tweezers and the scissors, Brzytew i pilników, razor blades and files, szczotek i grzebieni, brushes and combs, szpilek do włosów i peruk, various pins for their hair and wigs, perfum, kremów, oliwek, perfume, creams, olives, różnego rodzaju mydeł, czy nawet tuszu do rzęs. even various types of soaps and ink for their eyebrows. W tamtych czasach ludzie koncentrowali się tylko na tym, aby się bawić i wypoczywać. In that time, people were concentrated on finding a time to have a good time and to enjoy themselves. Za dni Cycerona, czyli w I wieku przed naszą erą, było 100 dni w roku, które poświęcano tylko na igrzyska i zabawy.
During the days of Cicero, which was the first century BC, there was 100 days throughout the whole year which was devoted to games. A później za czasów Marka Aureliusza And later, in the days of Marcus Aurelius, poświęcano zabawom i igrzyskom aż 135 dni w roku. as much as 135 days a year were devoted to various games and events. I w tym czasie mamy znowu człowieka z Macedonii, który woła o pomoc. And this is once again this time period where this man from Macedonia is calling for help. Można w naturalny sposób postawić w tej chwili pytanie, co takiego posiadał apostoł Paweł, co mogło zaspokoić potrzeby Macedończyka. The natural question here is then, what was Paul in possession of that this Macedonian needed so badly? I sądzę, że odpowiedź na to pytanie znajdujemy bardzo prosto w liście do Filipian w rozdziale 3 i tam w wierszu 8. And I think we find the answer to this in the letter to Philippians chapter 3 and verse 8. Czytamy tam takie słowa, lecz więcej jeszcze, pisze Paweł, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. And he writes there, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Człowiek, czy naród może zmienić wielkie osiągnięcia, może zdobyć wielkie osiągnięcia, stanąć u szczytu swojej kariery, A person or a nation can achieve great things, come to the pinnacle of their career. ale apostoł Paweł mówi, że bez Chrystusa to wszystko jest niczym, to wszystko jest śmieciem. But Apostle Paul says that without Christ, it's all nothing, it's all garbage. Paweł jeszcze mocniej podkreśla to samo w liście do Koryntian. And Paul also emphasizes this even more strongly in the letter to the Corinthians. Korynt był bardzo bałwochwalczym miastem. The city of Corinth was very apostate, away Mieli from God. bardzo dziwne, demokratyczne, jak to nazywali, zwyczaje i ceremonie. They had a very strange, they called them democratic customs. Jego mieszkańcy poszukiwali przyjemności każdej chwili. The residents of that city sought out pleasures in every moment. A właśnie wtedy, w takiej sytuacji apostoł Paweł głosi Chrystusa. And this is exactly the situation in which Paul begins to preach Christ. Pozwólcie, drodzy, że odczytam z 2 rozdziału 1 listu do Koryntian. 1 list do Koryntian, rozdział 2, pierwszych 5 tekstów. Let's read the first letter to the Corinthians, chapter 2 and the first 5 verses. Również ja, pisze Paweł, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. And Paul writes, and so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. For I resolved to know nothing while I was with you, except for Jesus Christ and Him crucified. I przybyłem do was w słabości i w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. So that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Chrystus i Jego krzyż, to jest to, co posiadał apostoł Paweł. Christ and His cross, that is what Paul had in his possession. I to jest dokładnie to, czego najbardziej potrzebował Macedończyk. And this was the thing that this Macedonian needed most. Powstaje jednak pytanie, jak ten fakt historyczny może się stać mocą w życiu drugiego człowieka? But this question arises, how does this historical fact can become a power in the life of another person? Wiecie, są różne aspekty mówienia na ten temat. There are various aspects of discussion about this topic. Kiedy mówimy na temat Chrystusa i krzyża, możemy patrzeć pod różnym kątem na to. When we talk about Christ and the cross, we can look at it from various angles. Ale jeden z tych najważniejszych znajduje się pięknie także w liście Pawłowym w 6 rozdziale listu do Rzymian. But one of the most beautiful ways to look at it is also found in one of Paul's letters in Romans chapter 6. Tam wiersz 6 mówi takie słowa. And there verse 6 says the following. Tym razem wypisałem je sobie, bo są z innego przekładu Pisma Świętego.
To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. 6:6. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo bez krzyża pozbawione jest całkowicie mocy. Let's remember that Christianity without the cross is completely devoid of any power. Apostoł Paweł mógł dostosować swoje głoszenie do tych zwyczajów ówczesnych, do tamtych koncepcji ludzkich. Apostle Paul could have adjusted his preaching to their customs, to their human concepts. Ale wiedział, że wtedy nie będzie żadnych wyników. But he knew that if he did that, there would be no results. Przypomina mi się jedna sytuacja, którą miałem wiele lat temu jeszcze w Polsce. I'm reminded of a situation that I had many years ago still in Poland. W Polsce wprowadzono po raz pierwszy do średnich szkół naukę, przygotowanie do życia rodzinnego. In Poland, for the first time, a new topic was introduced in schools, and it was the preparation for family life. Kuratorium oświaty, czyli władze szkolne, te wyższe, poprosiły mnie, abym poprowadził szkolenie dla samych dyrektorów szkół średnich. The people in charge of the schooling system asked me to lead some seminars to help the directors with how to proceed. I właśnie wtedy zgromadzili mi prawie 60 osób na sali. And so 60 people were gathered in that room. Zacząłem zatem typowo psychologiczny wykład. And so I started a lecture which was typically psychological in I nature. moglibyście zauważyć, jak ci wszyscy dyrektorzy uważnie notowali każde słowo, które mówię. And you would have noticed how all of these school directors were there noting down all the words that I was speaking. Ale kiedy nagle doszedłem do końca mojego wykładu, But when I suddenly came to the end of my lecture, powiedziałem, drodzy Państwo, a teraz was całkowicie zaskoczę. he said, I'm going to completely surprise you now. Muszę wam powiedzieć, że wszystkie wasze notatki możecie sobie zupełnie spokojnie wyrzucić do śmietnika. And I said that you can very comfortably throw out all of the notes that you've taken down. Popatrzyli na mnie niezwykle zdziwieni. And they looked at me completely surprised. Ten wykład godzinny przecież miał swoje treści i wartości. After all, this lecture lasted an hour and it had plenty of content. Ale ja im wytłumaczyłem dlaczego. But I explained to them why. Powiedziałem, jeżeli naprawdę chcecie pomóc młodzieży w dzisiejszych dniach, I told them, if you really want to help the youth today, to jedynie możecie to zrobić z pomocą Bożą. then you can only do that with the help of God. I żadna psychologia i żadna wiedza niczego nie zmieni. No psychology, no knowledge is going to change Tak anything długo, póki Bóg nie będzie za tym stał. as long as God is not there behind it. Moglibyście zobaczyć ich miny. You should have seen their facial expressions. Nigdy tego nie zapomnę, jak odłożyli swoje kartki. I'll never forget when they put their notes aside Ich wzrok skoncentrował się tylko na mnie i czekali, co teraz powiem. and their full attention was focused on me and they were waiting to see what will I say now. I wtedy zacząłem im opowiadać o Jezusie, który potrafi zmienić każde życie. And that's when I began to tell them about Jesus who can change any life. Zacząłem im opowiadać, jak Jezus wszedł w moje życie i jak zmienił je całkowicie. I began to tell them how Jesus entered my life and how he completely changed it. Powiem wam, że kiedy wychodzili z sali, dziękowali za to i powiedzieli, teraz rozumiemy. And I have to tell you that when they were exiting that auditorium, they were thanking me and they were saying to me, now we understand. Słysząc to, faktycznie uśmiechnąłem się, dlatego że od razu powiedzieli mi, a może pan przyjść do szkoły i poprowadzić takie spotkanie. Hearing that, I was surprised because they also told me, could you come to our school and also lead this kind of lecture? Pamiętajmy o tym, że jedynym sposobem, aby cokolwiek zmienić w życiu, jest pójście pod krzyż. Remember that the only way for us to change anything in our lives is to go to the cross. Kiedy Paweł pisał list do Galacjan, powiedział, że chlubił się krzyżem Chrystusa. When Paul wrote the letter to the Galatians, he wrote that he took pride in the cross of Bo Christ. wszystkie nauki Chrystusa możemy zrozumieć tylko przez pryzmat krzyża. Because all of the teachings of Jesus Christ we can only understand through the prism of the cross. W końcu pomyślcie na ten, jak zrozumieć nauki skazania na górze. Finally, let's think about how to understand the teachings from the Mount of Blessings. Pomyślcie nad tym, w jaki sposób można miłować swoich nieprzyjaciół. Think about how is it possible to love your enemies. Jak nadstawić drugi policzek, jeżeli ktoś uderzył nas już w jeden? How can we turn the other cheek if we've already been hit once by somebody? W jaki sposób przezwyciężyć złe pragnienia?
How do we overcome evil desires? W tym wszystkim może nam pomóc tylko krzyż Jezusa Chrystusa. In all of this, only the cross of Christ can help us. Oczywiście rozumiemy się, nie chodzi o krzyż drewniany. Of course, we understand this is not, we're not talking about the wooden cross, Chodzi o rozumienie tego, czego dokonał Chrystus na krzyżu. but rather an understanding of what Christ has done on the cross. Jeśli nie przeżywamy czegokolwiek w naszym chrześcijaństwie, faktycznie mamy tylko z tym jeden problem. If we are not experiencing anything in our Christianity, then really this is the only problem that we have. Faktycznie jakby przeciwstawiamy się wtedy krzyżowi. It's as if we are standing against the cross in that moment. Chyba warto, abyśmy sięgnęli do tego znanego nam dobrze tekstu z Galacjan 2:20. Let's go to a well-known verse to us from Galatians 2:22. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, pisze apostoł Paweł. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. 2:20. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Mimo że w dzisiejszych dniach człowiek wciąż rozwija swoją naukową utopię, Even though today humanity continues to expand its scientific knowledge, gdzie jeszcze ciepłe ciała umierających ludzi zaczynają dostarczać organów do innych, którzy potrzebują tego, where there's still warm bodies of dying people are used to give organs to other people who need them. mimo wszystko świat pędzi na oślep na zgubę. And yet, in spite of all this progress, the world continues to go blindly into being completely lost. Raz jeszcze podkreślę, że wszystko jest bez nadziei, jeśli nie prowadzi do krzyża. Once again, I want to repeat that everything is hopeless if it does not lead to the cross. Apostoł Paweł mówi o tym wyraźnie i mocno i zdanie to powinni usłyszeć wszyscy ludzie. The Apostle Paul writes about this very clearly and strongly, and everybody should hear this. Mam pokusę, aby jeszcze raz sięgnąć tylko do listu do Filipian. I want to turn to the letter to the Philippians one more time. Tam w 3 rozdziale jest napisane coś niesamowitego. And there in chapter 3, something amazing is written down. W 18 i 19 wersecie napisane są takie słowa. In verses 18 and 19 we read. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is their shame. Their mind is set on earthly things. Wrogowie krzyża, wyobrażacie sobie takie stwierdzenie? Enemies of the cross. Can you imagine this kind of idea? Ale apostoł Paweł nie ma żadnych wątpliwości, żeby tak to nazwać. But the Apostle Paul has no doubts but to call it exactly that. Wrogowie krzyża to ci, którzy postępują kompletnie odwrotnie niż Chrystus by tego życzył sobie. The enemies of the Christ are those who proceed in a way that is completely opposite to what Christ would wish. Pamiętam moją pierwszą wizytę w Anglii. I remember my first visit to England. Pamiętam, wtedy byłem w towarzystwie pewnego młodego człowieka, bardzo głęboko wierzącego chrześcijanina. And I remember I was in the presence of a young man. He was a very deeply believing Christian. I wtedy opowiadał o tym, jak w czasie swojego chrztu widział krzyż. And he was telling me how during his baptism he could see the cross. Tylko tyle pamiętam z tego opowiadania. That's all I remember from that. Ale what wiem, he że told me. emocjonował się tylko tym, co widział w swojej wyobraźni. But I know that he was so focused on only on what he could see in his imagination. I pamiętam, że wtedy zaczęło się to, co nazwałem niekończącą się modlitwą do Pana. Panie, ja chcę to zrozumieć. And I remember that's when a prayer began for me that is unending, asking, Lord, I want to understand this. Powiedziałem wam kiedyś, że pomiędzy moim chrztem a moim nawróceniem upłynęło 3 lata. I once told you that between my baptism and my conversion, there was a gap of 3 years. Pamiętam dobrze o tym, że przez całe 3 lata szukałem odpowiedzi na wiele pytań. And I remember clearly that for the entire 3 years, I was trying to find the answers for many questions. I przede wszystkim starałem się przybliżyć do krzyża. And
especially I wanted to come close to the cross. Chyba nie mówiłem wam o tym, że pewnego razu trafiła do moich rąk wspaniała książka autorstwa Artura Danielsa. I think I told you before that one day a wonderful book by the author Arthur Daniels Arthur Daniels. fell into my hands. Książka ta ma tytuł Chrystus naszą sprawiedliwością. And the title of the book is Christ Our Righteousness. Tej książki nie było wtedy w języku polskim. At the time, that book did not exist in Polish. Kiedy przeczytałem tę książkę, znalazłem Chrystusa w moim życiu. When I read that book, I found Christ in my life. Znalazłem znaczenie krzyża. I found the meaning of the cross. I od tego momentu zacząłem opowiadać komu tylko można na ten temat. And from that moment onwards, I started telling anybody I could about it. Ta książka stała się moją pierwszą książką, którą przetłumaczyłem na język polski. That book became the first book I translated into Polish. I jeśli nie czytaliście tej książki, to polecam wam, przeczytajcie ją. If you haven't read this book, then I recommend it to you. Read it. Skoro potrafiła zmienić moje życie, na pewno potrafi zmienić życie wielu ludzi. If it was able to change my life, I'm sure it can change the lives of many people. A kiedy przyjdziemy już do krzyża, And when we finally come to the cross, możemy tam spotkać towarzystwo tych, którzy także są gotowi nam dopomóc. we can find there a company of those who are also willing to help us. Pamiętajmy, że wołanie Macedończyka było przykładem każdego z nas. Remember that the calling out of this Macedonian is to be an example for each one of us. Świadomie dzisiaj użyłem tylu imion, tylu nazwisk różnych ludzi, którzy pojawili się w pierwszym wieku. Very consciously, I used the names of many of the people who appeared in the first century. Chciałem pokazać wam to, że żyjemy w czasie, który jest absolutnie porównywalny z tamtymi dniami. And I wanted to show you that we live in a time which is completely comparable to those times. I tylko pozornie nam się wydaje, że mamy absolutnie wszystko. And it's only an illusion that we think that we have absolutely everything. Ale wierzcie mi, nie mamy niczego, jeśli nie mamy Chrystusa. But believe me, we have nothing if we don't have Christ. Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. Christ and a Christ that was crucified. Ta pomoc, która została udzielona Macedończykowi, jest pomocą także dla nas. The help that was given to the Macedonian is also a help for us. I od czasu do czasu warto wracać do tych wielkich prawd. And from time to time, it's worth returning to these great truths. Faktycznie owo od czasu do czasu rozumie na co dzień. And that from time to time, I understand to mean daily. Niesamowite jest to, co znajdujemy w książce Życie Jezusa napisanej przez Ellen White. It's amazing what we find in the book Desire of Ages. Desire of Ages, written by Ellen White. Napisała o tym, że każdego dnia powinniśmy poświęcić przynajmniej pół godziny na rozważanie nad śmiercią Chrystusa na Golgocie. She wrote in there that every day we should allot at least half an hour of time just about thinking about the death of Christ. Czy zatem jesteście gotowi także, aby skorzystać z pomocy, jakiej Paweł udzielił Macedończykowi? So are you willing to take the help that Paul also gave to the Macedonian? Niechby Bóg nam w tym dopomógł. May God help us with that. Zaczniemy się bardziej rozwijać. We'll begin to develop a lot more. Zaczniemy bardziej czuć pragnienie, aby dzielić się tą wspaniałą prawdą z innymi. We'll begin to feel more and more the desire to share this wonderful news with other people. Poczujemy się jeszcze bliżej Jezusa Chrystusa niż dotąd. We'll feel even closer to Christ than we have been so far. Bez wątpienia wszystkim nam tego potrzeba. And without doubt, we all need this. Niech Bóg błogosławi nam w tym właśnie. May God bless us in Życzę this. wam tego z całego serca. And I wish this for all of you with all my heart. Amen.